Mądre przysłowie mówi, jak mam czas, to siedzę i myślę, a jak nie mam czasu, to tylko siedzę. Nie miałam czasu i pomyślałam, że istnieją ludzie, którzy nie lubią dekupażu. Nie lubią przyklejanych serwetek, papieru i ten tutorial właśnie dla nich. Ozdobimy pudełeczko na herbatę. Co jest ważne w takim pudełeczku? Najważniejsze, żeby wyciągał się środek. Wyciągamy co się da i będziemy malować lazurem. Lazur to odpowiednik bejcy, ale w odróżnieniu od niej nie zabarwi nam białej farby, którą pomalujemy wieczko. To rewelacyjny preparat, ponieważ nawet zacieków nie da się nim zrobić. Po prostu zawsze wychodzi ładnie. Suszymy i szlifujemy. Papier 240 i trzemy tak długo, aż drewno będzie przyjemne w dotyku. W późniejszym etapie będę chciała postarzyć brzegi. Do zadrapań smarujemy brzegi świeczką. Oczywiście tylko te miejsca, na których później będą zadrapania. Teraz wieczko malujemy na biało. I tu nie ma miękkiej gry, trzeba będzie to zrobić 2 razy. A jak ktoś jest perfekcyjną panią domu, to nawet 3. Ozdobniki także maluję na biało. Do literek rozwadniam farbę. Farba prostostuby osiada w szczelinach i wygląda to potem nieestetycznie. Taką rozwodnioną farbą pokrywam literki 3 razy. A serducho raz, ale za to grubo. Wszystko wyschło, można zacząć szlifowanie. 240 nie dała rady, przeszłam na papier 180, czyli grubszy. Z zadrapaniami tym razem oszczędnie. To nie one będą ozdobą, a imbryczek. Teraz całość przeciągam lakierem bezbarwnym. Ja maluję raz, ale perfekcjoniści mogą położyć kilka warstw. Niestety nad tymi szczebelkami też się trzeba poznęcać. I powoli dochodzimy do momentu, który lubię najbardziej, czyli szablony. Mogę przyjąć do wiadomości, że ktoś nie lubi kwiatków, ale czy ktoś nie lubi kropek? Użyję specjalnego szablonu do robienia perfekcyjnych kropeczek. Farba prostostuby. I na gąbkę nakładamy jej minimalnie. Podnosimy szablon, tada, gotowe. A teraz to samo, tylko na bokach pudełka. Szablon ma powtarzalny wzór, więc bez problemu możemy całą powierzchnię wykropkować. Przed chwilą powiedziałam głośno i wyraźnie, nie za dużo farby. Bo jak za dużo, to się zrobi oto takiego kleksa. Ale dzięki temu, że pudełeczko zostało przed chwilą przelakierowane, wystarczy trochę napluć na chusteczkę higieniczną i takim oto korektorem usuwamy wszelkie niedociągnięcia. Z przodu kropeczki zanikają, żeby nie przeszkadzały nam w czytaniu napisu. I jeszcze prawie suchą gąbką pobielimy brzegi. Jak ktoś ma białą patynę, oczywiście jest lepsza. Ale ta opcja też nieźle wygląda. Kropeczki na serduszku można zrobić brązową farbą albo po prostu patyną. Moja brązowa farba gdzieś zginęła, a patyna całkiem dobrze się do tego nadaje. Teraz jeszcze przypapramy rogi, bo takie serduszko wygląda dużo lepiej. O literkach nie można zapomnieć. Jeżeli ktoś uważa, że kropki mu wyszły zbyt agresywne, może je przyszlifować papierem. A teraz siłą gwałtem i przemocą trzeba włożyć kratownicę. Klejem na gorąco sklejam wszystkie elementy. I właściwie całość już jest gotowa. I tak sobie oglądam, co mi wyszło i nie do końca jestem zadowolona. Czegoś brakuje, prawda? Mąż się śmieje, że talentu, ale mi wyszło, że koronki. Imbryki, napisy czy pudełeczka, wszystko możecie kupić w naszym sklepiku. Albo gdzieś indziej, bo to nieistotne, gdzie się kupi. Ważne, żeby zrobić z tego coś ładnego. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny filmów na inspirello.pl.